Jagodzianki, na na na, jagodzianki, na na na. Co ty robisz jeszcze? Chodź. Chodź, kręcimy. Zacznij tak i powiedz, co ty jeszcze robisz? Czy ja już zacząłem, tak? Jeśli zacząłem, to już wiecie, zapraszamy Was na jagodzianki. No właśnie, wegańskie, on zaczął, a ja poszłam po wodę, bo do bezglutenowe. jagodzianek potrzebna jest woda. No może nie tylko. Do bezglutenowych jagodzianek potrzebna jest bezglutenowa mąka również. I bezglutenowa woda. Potrzebujemy mąki. No właśnie, kto nie lubił jagodzianek? Ja powiem szczerze, że ja mam mieszane uczucie. Ja zawsze pamiętam, jak przyszedł sezon na jagodzianki, biegłam do sklepu i kupowałam jagodzianki, a później przeżywałam za każdym razem trochę rozczarowania. Ja po prostu chyba najbardziej lubię jagody polane śmietanką i posypane cukrem, ale... Sezonu bez jagód nie może... Sezonu ja chciałam powiedzieć... jagodowego nie może być bez jagodzianek. Pierogi z jagodami już macie, odcinek tutaj, tak, nad Joli głową. Słuchajcie, ale startujemy z jagodziankami. Jedna rzecz mnie przekonała, bo my wzięliśmy te nasze jagodzianki i tak zjedliśmy i stwierdziliśmy, no tak, no fajne. Jagodzianki jak Szału jagodzianki. nie ma, bo czyli jagodzianki dobre. jak jagodzianki, ale po prostu wszyscy, którzy zostali przez nas poczęstowani, powiedzieli: o rany, jakie to wspaniałe, jak to cudownie. Powiedzieli za mało. No. Więc postanowiliśmy, że dzielimy się z Wami, żeby każdy w domu mógł mieć pyszną jagodziankę. Dla siebie. 3 rodzaje mąki, 4 rodzaje mąki. 4 rodzaje mąki. Kukurydziana, Teraz dalej? jaglana, Nie, ciecierzycowa, ryżowa i ziemniaczana. czyli skrobia. Ale wszystkie te mąki, które wymieniliśmy, nie mają tej lepkości, I więc potrzebują w wegańskiego związku jajka. z tym właśnie Wegańskie jajko to siemielniane. Siemielniane mielone i do jagodzianek, tak mielone, jak do pierogów. odtłuszczone. Dodatkowo jeszcze zmieliłam siemię, które już wcześniej było mielone, dlatego że chciałam, żeby było ciasto bardzo gładkie, gdyż jagody puszczają sok i chodzi o to, żeby ten sok nie przebił się przez mikrodziureczki w cieście. Wsypujemy. Czy jagodzianka może być wytrawna? Musi być słodka. My używamy trzcinowego cukru zmielonego na puder. Dosypujemy drożdże. Drożdży, bo jagodzianka to taki rodzaj drożdżówki z jagodami. Te wszystkie składniki teraz mieszamy rąsią. jolciną rąsią. Zobaczcie, ile czasu mieszam suche mąki. Wiecie dlaczego? Dlatego, że mąka z ciecierzycy i mąka ziemniaczana lubią tworzyć grudki i później zdarza się, że jak się dobrze nie rozmiesza na sucho, to w tej takiej płynnej masie zostają grudki nierozmieszanego, suchego ciasta. Niektórzy tę mąkę przesiewają. Można, I robią aczkolwiek to jak słusznie. jest... Tak, ale jak jest siemielniane mielone, to ono się zatrzymuje często na sicie i ja dlatego tego nie robię. Poza tym ja lubię kontakt dłoni z różnymi produktami spożywczymi i tak sobie lubię, o tak sobie postać i tak pomieszać. O tak. Jeśli lubicie wyroby, przepisy jagodowe, całą playlistę znajdziecie tutaj nad Jolciną głową. Nad Jolciną. I pora najwyższa, żebyśmy dodali wszystkie składniki mokre, czyli mleczko kokosowe, wodę i od razu olej. Zostawimy sobie odrobineczkę tak oleju na pomoczenie później rąk, jak będziemy ciasto formować. No i zagniatamy ciasto. Się trochę wychyliłaś z tym zagniataniem. No właśnie, ale wiecie dlaczego? Dlatego, że siemielniane, mąka ciecierzycowa, mąka ryżowa, one zaraz zaczną wypijać tą wodę i ciasto zrobi się gęste, naprawdę, uwierzcie mi na słowo. To jest trochę inaczej niż z ciastem glutenowym i z ciastem jajowym. O, zobaczcie, już jest lepiej. Prawie już. Jolka miesza, a ja Was chcę się zapytać, czy podoba Wam się odcinek jagodziankowy? Jeśli tak, to wiadomo, łapka w górę. Zasubskrybowaliście kanał? Tak? To dobrze. Nie? To pora nadrobić. I wtedy przyciskamy ten dzwoneczek. Nie zmuszaj nikogo. Tutaj nie ma wyboru, trzeba zasubskrybować. Proszę wtedy przycisnąć ten dzwoneczek, tam na dole, wtedy dostaniecie powiadomienie, że coś nowego wydarzyło się w naszej wegańskiej i bezglutenowej kuchni, w której udostępniamy nowy odcinek co tydzień w każdą niedzielę wieczorem. Odcinki są tłumaczone na język angielski, można je komentować tutaj na dole nie pod komentarzami, tam są komentarze, do których możecie się dodać pod opisem odcinka. Oczywiście możecie też
kombinować i komentować na Instagramie i na Facebooku i na blogu kulinarnym. I pamiętajcie, na dole w opisie są wszelkie informacje na temat live'ów, e-booków, warsztatów i szkoleń online. Zapraszamy, czytajcie. Przy cieście bezglutenowym łapka jest trochę bardziej brudna niż przy normalnym, Łapka w górę. Ciasto nie chce się odklejać. Tu już mamy ciasto, które ma właściwą, no nie konsystencję, ale rozrabialność, jak to nazwać? Ty to rozrabiałaś, to no, jest wiedzieć. dobrze wymieszane. O. I zostawiamy je, żeby bardziej się ustabilizowało, żeby składniki się połączyły i żeby drożdże zapracowały. Więc potrzebujemy mniej więcej tak 20 minut. I ściereczki. O właśnie. Tych, którzy Gdynię mają po drodze, zapraszamy na warsztaty kulinarne oraz do naszego bistro. A tych, którzy mają do nas daleko, być może zainteresuje nasz sklep internetowy. A na ateliersmaku.pl znajdziecie dokładny przepis oraz informacje o terminach warsztatów kulinarnych. Koniec tego wąchania lawendy. Ciasto na pewno podrosło. Tak, nie? Tak. Tak, mogłoby jeszcze podrosnąć, ale my jesteśmy niecierpliwi. Zawsze może podrosnąć jeszcze Zawsze bardziej. może podrosnąć jeszcze bardziej. Teraz będziemy formowali z ciasta kuleczki. Zrobimy ich 6, a najpierw odrobinę wytłuszczę sobie dłonie. Teraz mamy podzielone ciasto na pół i każda z połówek Znaczy, powinnam je zważyć. u Ciebie nie mogą być nierówne, na pewno będzie potrzebna nam blaszka z pergaminem, czyli Mamy taki papierem do pergamin, pieczenia. który już Ma wysłużył 6 się. śladów, ponieważ sprawdziliśmy, czy jagodzianki się udają. Udało się tutaj 6 pysznych jagodzianek. No nie i sprawdziliśmy, już kilka razy je robiliśmy. Ja rozumiem, budujesz dramatyzm. Pozostało wspomnienie 6 jagodzianek na papierze do pieczenia. Ale potrzebujemy również, Czego Ty znowu potrzebujesz? bo chcę wyłożyć na matę silikonową. Potrzebujemy Nie potrzebujemy. silikonu. Weź mi zapraw jagody. Zaprawienie jagód oznacza połączenie ich z mąką ryżową. Odbywa się to w ten sam sposób, jak w przypadku odcinka 400. Mieszamy delikatnie, żeby nie rozgnieść jagódek. A ja jednak się posłużę. Jednak będzie potrzebna mata silikonowa. Tak, bo ona mi ułatwi pracę, bo wyjmę sobie, O, jest listek. Jest listek, znalazłeś listka, hurra! Rozpłaszczamy, robimy takie jakby ciasto pierogowe, bo jagodzianki to takie trochę pierogi, ale pieczone. Daleko posunięta teoria. Ja natomiast mam kolejny listek. Och Czyli o Boże, 3 listki Mirek, mniej. troszeczkę listka nie zaszkodzi. Zwłaszcza w diecie wegańskiej. I na środek kładziemy łychę, tak. I jeszcze Więcej? troszkę. A jak ja tego nie zamknę, to co wtedy? I do jagodzianek nie będziemy dodawali cukru. Chociaż niektórzy dodają. Widzisz? Mówiłam, tak jak pieroga. Zamykamy. Nie wiem, czy moja babcia dodawała to cukier, czy nie dodawała. No, Myślę, że niestety, tak, dlatego że w dawnych czasach tego Wszystko cukru robiło się na tak, stałe. spożywało się bardzo Niestety dużo. nie będę miał już okazji zapytać. Zobaczcie. Chyba że któraś z moich kuzynek może jeszcze pamięta. I mamy teraz taki kształcik, może go wyrównać, nie wiem. Nie, no jest pięknie. Jest pięknie. W jagodziankach chodzi o to, żeby tych jagód było jak najwięcej, ale wiecie, akurat przy jagodziankach bezglutenowych troszeczkę się obawiam, że to ciasto może zostać tak jakby trochę przebite przez sok Nawet jagodowy. mucha jest zainteresowana jagodziankami. Sklejamy tak, żeby wiedzieć, że na tych spawach nie rozklei się ciasto i nie wypłynie nam sok. Nie w tą, w poprzek, Nie w drugą, tę w stronę. drugą, Czekaj, w jeszcze drugą, troszkę. w drugą. I zobaczcie, mamy to. I musimy idealnie teraz zlepić. Nie liczmy na to, że ono się samo zlepi. Nie. Przekładamy spawem na drugą stronę, układamy jagodziankę i robimy ostatnią. To może być jagodzianka nie wypał. Mirek mi dołożył wszystkie jagody, które zostały. Mam nadzieję, że ona się nie rozpadnie. Próbujemy. Wygląda na to, że się uda.
Uda się. Jeszcze To będzie co? moja z taką dużą ilością jagód. Właśnie chciałam powiedzieć i co? Jeszcze chcesz powiedzieć, że to twoja będzie. Oczywiście wiesz, że potem pomylę i nie będę pamiętał, która to była. I teraz jagodzianki Do piekarnika, na wyrastanie. na 40 stopni, mniej więcej na 20-30 minut. Do połowy piekarnika korzystamy z funkcji, którą ma nasz piekarnik. W ten sposób sobie zaoszczędzimy troszeczkę czasu i energii. Mamy 25 minut na posprzątanie, na poczekanie i na przygotowanie lukru. Lukier przygotowujemy na bazie, przygotowujemy mirkiem, na bazie zmiksowanego cukru trzcinowego na puder, do którego dodajemy po odrobinie soku wyciśniętego z cytryny. Tak po odrobinie, bo tutaj łatwo przegiąć, ale jeszcze troszkę na pewno będzie potrzeba. Jeszcze troszkę. I to chyba była odpowiednia ilość. Zobaczcie. Jeszcze widać cukier, puder pod spodem, ale już zaraz go nie będzie widać, ponieważ stanie się lukrem w całości. Więcej nie potrzeba płynu, ponieważ potem trudno by było, żeby się ściął taki lukier. Dłużej by się ścinał, tak naprawdę można zrobić rzadszy lukier, ale on wtedy spłynie po jagodziance i tak naprawdę będzie na blaszce, na talerzu, a nie za koniecznie na jagodziance. Zatem lukier na bok, a my zabieramy się za zmywanie. Słuchajcie, czy wy to widzicie? Jagodzianki są, ale stała się rzecz, o której mówiliśmy, że się stanie. Dlaczego ona mi się kiedy indziej nie stała? Stała się, ponieważ zawsze się stawała mojej babci. Jagodzianki zawsze przeciekały od spodu. Nieprawda, mi nie przeciekały, ale to Mirek, bo Mirek jest Chciała wszystkiemu być lepsza winien. od mojej babci. Nie, Mirek po prostu dał mi więcej jagód do środka, ale wiecie co? Moglibyśmy zrobić nowe jagodzianki, udawać, że takie rzeczy się nie dzieją. Dzieją się. Ale Przecież to jest dzieją pyszne. się i to jest fajne. Bywa, że się uda tak, że nic nie wypłynie, ale czasami z każdej potrafi wypłynąć. To jest natura, to jest życie. Troszeczkę jest lukier. przestygły, ale nadal są ciepłe. To jest lukier i lukrujemy. Lukrujemy obficie, ponieważ jagody w środku nie są słodkie. Jagodzianki są jeszcze troszkę ciepłe, to ten lukier się zaraz rozpuści. Powiem szczerze, że mam dysonans poznawczy, bo jagodzianka zawsze miała taki biały lukier na wierzchu. Nasz jest lekko żółtawy, no ale to dlatego, że robimy lukier z brązowego cukru pudru. I trudno, niech ten dysonans będzie, my po prostu używamy u nas w domu i w pracowni tylko brązowego cukru trzcinowego, więc w związku z tym jest tak jak jest. Zupełnie nam ten kolor nie przeszkadza, a smak jest fajniejszy, bardziej karmelowy. Tak, a jeżeli Tutaj ktoś musisz chce, troszeczkę zaczerpnąć z łyżeczki. a jeżeli ktoś chce mieć po prostu Czysto zwykły biały cukier, Też może. też może. Jeśli ktoś chce zrobić ten lukier z innego środka słodzącego, też może. Czy będzie smakowało? Wszystko jest kwestią gustu. Smacznego i na zdrowie.